Na swoim S23 Ultra mam zainstalowaną nakładkę One UI 6.0 z Androidem 14 i pokażę Ci najciekawsze zmiany, które według mnie pojawiły się w tej aktualizacji. Zacznijmy więc od interfejsu, bo pierwszą rzeczą, którą zauważysz, to odmieniony panel szybkiego uruchamiania. Teraz na górze masz dwa osobne pola do Wi-Fi oraz Bluetooth. Kliknięciem w samą ikonę możesz je wyłączyć bądź włączyć, a po kliknięciu w tekst przejdziesz do listy sieci Wi-Fi lub do listy urządzeń Bluetooth. Tuż pod poziomem jasności zauważysz przycisk do przejścia w tryb ciemny oraz ochrony wzroku, a na samym dole przycisk do bezprzewodowego odzwierciedlania ekranu Smart View oraz przycisk do sterowania urządzeniami Smart Home. Następnie, jak przejdziesz do edycji panelu szybkiego uruchamiania, to teraz możesz wybrać 5 funkcji, które mają wyświetlić się tylko po wysunięciu szybkiego panelu. Dodano również możliwość błyskawicznego przejścia do szybkich ustawień, przeciągając palcem z prawego górnego rogu ekranu. Odtwarzacz multimedialny, który jest widoczny w panelu powiadomień, dostał animację fal, a w tle widać okładkę albumu muzycznego bądź miniaturkę, gdy odtwarzamy materiał z YouTube. Jeżeli chodzi o powiadomienia, to teraz możesz wybrać sortowanie powiadomień według czasu, aby te najnowsze były zawsze na górze. W ustawieniach bateria dostała swoją zakładkę, więc szybciej możemy przejść do statystyk i funkcji dotyczących optymalizacji baterii. Po wyszukaniu aplikacji w lupce możemy teraz ją przytrzymać, aby wyświetliły się nam czynności, do których można od razu przejść. Jak przejdziesz do zakładki Bezpieczeństwo i systemy awaryjne, to zauważysz funkcję, która będzie Cię ostrzegać, gdy zostanie wykryte nieznane, przemieszczające się razem z Tobą urządzenie śledzące. Natomiast w zakładce Bezpieczeństwo i prywatność pojawiło się dodatkowe ustawienie bezpieczeństwa automatyczna blokada, która domyślnie jest wyłączona. Natomiast po jej włączeniu aplikacje z nieautoryzowanych źródeł będą blokowane, zainstalowane aplikacje będą sprawdzane pod kątem złośliwej aktywności, szkodliwe urządzenia nie będą w stanie wysyłać poleceń do telefonu po podłączeniu za pomocą kabla USB, zawirusowane obrazy przesłane przez komunikator będą blokowane. Dodatkowo możesz również zablokować aktualizację oprogramowania przez przewód USB. W One UI 6.0 wprowadzona została nowa domyślna czcionka o bardziej stylowym i nowoczesnym wyglądzie, a jeżeli chodzi o wyrażanie emocji w postaci emotek, to ich wygląd został również odświeżony. Nazwy aplikacji zostały skrócone do jednego wiersza, więc niektóre dłuższe nazwy zostały przycięte i zakończone 3 kropkami, a z niektórych aplikacji od Samsunga zostały usunięte wyrazy Samsung oraz Galaxy w celu skrócenia nazwy aplikacji. Na przykład teraz Galaxy Store to po prostu Store. W One UI 6.0 na ekranie blokady podczas konfigurowania stylu zegara możesz zmienić jego położenie, ustawiając go w dowolnym miejscu. Możesz również skorzystać z dodatkowej czcionki i stylu zegara. Dodano również kilka nowych widgetów. Jest widget pogody, który pokazuje dodatkowo spodziewane warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, burze czy wysokie promieniowania UV. A w samej aplikacji pogody zobaczymy więcej informacji, chociażby takiej jak czasy wschodu i zachodu księżyca. Kolejnym bardziej użytecznym widgetem jest widget aparatu, który uruchamia wybrany przez nas tryb aparatu. Podczas konfiguracji widgetu możemy nadać mu tytuł, wybrać tylny lub przedni aparat oraz w jakim trybie ma się uruchomić. Dodatkowo można zdecydować, w jakim albumie mają się zapisywać zdjęcia i wybrać tło widgetu, które będziemy widzieć na naszym ekranie startowym. Jak już jesteśmy przy aparacie, to poza nowymi funkcjami zmienił się również interfejs na lepsze. Teraz podczas robienia zdjęć w trybie zwykłym lub Pro masz możliwość wyboru wyższej rozdzielczości w każdym formacie obrazu. Natomiast w trybie wideo wybór rozdzielczości klatek na sekundę jest o wiele łatwiejszy. W ustawieniach aparatu dostaliśmy kilka nowych funkcji. Dostaliśmy możliwość automatycznego skanowania dokumentu. Wystarczy przytrzymać aparat nad dokumentem, a on sam go zeskanuje i następnie przekieruje nas do ewentualnej korekty i w tym miejscu możemy również wyodrębnić tekst. Jak przejdziemy do zaawansowanych opcji optymalizacji, to możemy wybrać jedną z 3 optymalizacji jakości. Maksymalna będzie to najwyższa jakość zdjęć,
I tutaj możemy dodatkowo wyłączyć optymalizator scenerii, jeżeli nie chcesz, aby kolory i kontrast Twoich zdjęć były podbijane przez oprogramowanie. Możesz również włączyć optymalizację na minimalną, jeżeli chcesz robić zdjęcia od razu po kliknięciu w migawkę, natomiast w tym trybie jakość może ulec pogorszeniu. Ewentualnie możesz wybrać średnią optymalizację, która może być kompromisem między jakością a szybkością przechwytywania zdjęć. Znak wodny możesz teraz również umieścić na górze swojego zdjęcia, a przy filmach doszła opcja automatycznej optymalizacji liczby klatek na sekundę, dzięki której będziemy nagrywać jaśniejsze filmy przy słabym oświetleniu. Aplikacja Galeria również dostała kilka przydatnych ulepszeń. W One UI 6.0, przechodząc gestem w górę do informacji o zdjęciu, masz teraz szybszy dostęp do efektów i funkcji edycji, które możesz od razu zastosować. Wyodrębniony obiekt ze zdjęcia możesz teraz od razu zapisać jako naklejkę. Co więcej, zaznaczone zdjęcia możesz przytrzymać jednym palcem, a drugim palcem możesz wybrać inny album lub aplikację i je tam upuścić. To samo możesz zrobić również z wyodrębnionym obiektem, możesz go od razu przerzucić do innej aplikacji. Natomiast przechodząc do narzędzia edycji zdjęć, to w One UI 6.0 jest osobna ikonka narzędzia sztucznej inteligencji zamiast 3 kropek, które w One UI 5.1 są w prawym dolnym rogu. Po dokonaniu zmian w przekształcenie, filtry i ton masz możliwość cofania i ponawiania, co pomoże podjąć Ci lepszą decyzję podczas edycji. Co więcej, użyte przez Ciebie filtry oraz zmiany dokonane podczas koloryzacji jednego zdjęcia można skopiować i zastosować na innych zdjęciach. Natomiast gdy na zdjęciu coś napisałeś lub narysowałeś, to nawet po zapisaniu takiego zdjęcia możesz wrócić do edytora i wprowadzić zmiany w rysunku i tekście. Gdy użyjemy inteligentny wybór korzystając ze S Pena i wybierzemy funkcję przytnij wstaw, to samo możemy zrobić bez S Pena, wysuwając panel boczny. Wtedy podczas wybierania obszaru pojawi się powiększony widok w kółku, który ma nam ułatwić zaznaczanie obszaru w idealnym miejscu. Co więcej, możesz z niego od razu wyodrębnić tekst lub przytrzymać i upuścić w jakiejś aplikacji. W aplikacji Google Chrome możesz udostępnić stronę wraz ze zrzutem ekranu strony, którą udostępniasz. Więc odbiorca może dostać dodatkową informację, dzięki której będzie wiedział, co zobaczy po kliknięciu w link. Według mnie to były najciekawsze zmiany, które pojawiły się w becie Android 14 z nakładką One UI 6.0. Chciałbym wiedzieć, czy któraś z tych zmian przypadła Tobie do gustu, więc daj mi o tym znać w komentarzu. A jeżeli interesują Cię wszystkie zmiany, to w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego Facebooka, gdzie w poście zamieściłem zrzuty ekranu dziennika zmian z tej aktualizacji. Nie zapomnij o subskrypcji i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!